Najlepsze jest to, że nic z tego nie rozumiemy, więc nie wiemy w ogóle, co się tu dzieje i co ci ludzie mówią. Miałem zupełnie nie filmować, bo jesteśmy przejazdem przez 2 czy 3 dni tylko w Hongkongu. Ale jak się dowiedziałem, że dzisiaj są jakieś protesty podobno w dzielnicy centralnej, w centrum, to uznałem, że wyciągnę kamerę i oczywiście nagrywam. Jest ze mną Ignalin. Hola Ignalin. Przechodzimy sobie niedaleko od miejsca, w którym mieszkamy, później wam pokażę mieszkanie i idziemy do metra, którym będziemy jechali po raz pierwszy. A tutaj taki klimatyczny targ. Tutaj taka ciekawostka, najwyraźniej w Hongkongu nie obowiązuje prawo, że budynki mają być od siebie oddalone jakąś tam, przynajmniej jak u nas w Europie jest ilość metrów. Jest dużo takich małych uliczek, gdzie budynki prawie że dotykają do siebie. Zresztą nasza taka jest. Jest niedziela. Nie ma dzisiaj targów, dni powszednie, codziennie tutaj jest targ, jest tu ruchliwy dosyć klimat. Może jutro się uda to nagrać. Wszędzie jest napisane chyba dla obcokrajowców, gdzie mają patrzeć. Patrz w prawo, dlatego że ruch jest tak jak w Wielkiej Brytanii, więc trzeba o tym pamiętać. A nie w lewo, tak jak u nas. Zmieniamy kasę. Thank you. Tak wyglądają dolary hongkongskie. Tu jest 100 dolarów w Hongkongu. To jest 500. I mam jeszcze 20, to taki mniejszy nominał. Mniej więcej 2 dolary w Hongkongu to jedna złotówka. Czyli łatwy jest przelicznik dosyć teraz. I na koniec monety, część z nich ma taki charakterystyczny kształt, jak właśnie tutaj dwójka, którą widać. Tutaj zobaczcie, są charakterystyczne dla Hongkongu autobusy piętrowe, tak jak w Wielkiej Brytanii, no bo była to kolonia brytyjska. I co ciekawe, taksówki wszystkie to takie stare Toyoty, jakby jeszcze z lat 90. wyciągnięte. Nie wiem z czego to wynika, czy po prostu wymieniają tu flotę raz na jakiś czas. Te czerwone Toyoty, tam jedna pojechała, widzicie? Tam następna stoi. No i jeszcze jedno spojrzenie, daleko macie autobusy piętrowe i czerwone Toyotki jeżdżą. Czerwono-białe. Słuchajcie, szedłem na te protesty, ale z moją nutką dziennikarsko-reporterską, powiedzmy, niestety zwyciężył konsumpcjonizm, a może raczej uzależnienie od kofeiny. Dlatego, że wpadłem do Starbucksa i zamówiłem kawę, ale mogę dzięki temu powiedzieć wam, jakie są mniej więcej ceny, a ceny nie są niskie. A więc duża kawa z mlekiem kosztuje 47 hongkongskich dolarów, a tu jest reszta w postaci 53. No dobra, pijemy i lecimy. Co by dziennikarstwo zwyciężyło z nałogiem. Muszę przyznać wam, ale pewnie wiecie, bo mnie znacie, że Hongkong jest jednym z tych miejsc, które nie są w moim stylu. Jest trochę przytłaczający. Może troszeczkę jak Nowy Jork, troszeczkę jak Moskwa. Są to te ogromne miasta, które powodują, że czuję się, jakbym w ogóle nic nie znaczył w życiu. Myślę, że każdy jest tu tylko jednostką, co jest fajne, żeby się zgubić, ale mi to odbiera trochę spokoju. No trudno jest mi się zrelaksować w takiej dżungli, ale robię to dla was. Postanowiłem, że jak już tutaj jestem, no to nagram co nieco, pokażę. Kurde, głupio by było być w Hongkongu, nic nie nagrać i nic nie pokazać. Więc pokazuję wam na razie zatłoczoną ulicę, gdy idziemy do metra. Tu są taksówki, o których wam mówiłem, a tam macie standardowe. Tu macie standardowe trąbienie, a u góry standardowe budynki hongkongskie, które się ciągną w nieskończoność do góry. I mnóstwo klientów. Tu się jedzie do metra. Daitang Datang Concourse. Idziemy kupić bilety do metra. Kupno biletu było łatwe, tak jak to w większości państw na świecie teraz bywa. Zabezpieczenie przeciw samobójcom, jakkolwiek to brzmi. Jedziemy do centrum, czyli tam.
Ciekawostka jest taka, że jak się kupuje tutaj bilet do metro, to się ustawia na mapie, dokąd się chce jechać. Wtedy maszyna oblicza, ile mniej więcej to będzie kosztowało i płaci się tam monetami, banknotami, chyba też kartą można płacić. Bardzo prosta sprawa i wyliczone. Nie tak, że kupujesz bilet i tam jedziesz po prostu jedną trasę, tylko dokładnie płacisz za to, ile jedziesz. Similar como en Caracas? At some point in the march, they declared it an illegal assembly and gave like hundreds of thousands of people only 30 minutes to vacate the area, which is not enough time for that many people in a tight area to vacate. And then they just started conducting mass arrests and tear gassing people and beating people and pepper spraying people and firing rubber bullets at people. And so it's the lesson of always being aware of what's going on around you. Yeah. But they are getting more aggressive about stopping otherwise approved marches and rallies during the approved time and I just see. going on the attack. Although it's been approved before, they can do something because they don't like it that it's so big. They could in the middle of it just say we're withdrawing the approval for any reason. And of course, if you're on the street, you're not going to know that. Yeah. Unless you're Okay. reading your... Jest jeszcze taka ciekawostka, jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie gromadzą się protestujący, a jest to też jednocześnie miejsce, gdzie odpoczywają imigranci, dlatego że jest niedziela, a tutaj jest bardzo dużo imigrantów z Indonezji, z Malezji i z Filipin i ci ludzie właśnie dzisiaj odpoczywają. Także często dochodziło tutaj do sytuacji takich, że ludzie sobie coś tam jedzą, jakiś ryż z czymś, właśnie migranci z Filipin, a gdzieś zaraz obok są zamieszki. No jest to po prostu park, gdzie można odpoczywać, ale też gdzie ludzie się spotykają. Przed chwilą na naszych oczach dziewczyna podeszła z drugą dziewczyną, zamaskowane w maskach, z parasolem, przykryły się i zrobiły graffiti, to znaczy namalowały na podłodze to. Dzisiaj władze nie zezwoliły na marsz, natomiast można się spotkać i po prostu pokrzyczeć hasła. Mogą protestujący krzyczeć hasła, ale nie mogą iść, nie mogą odbyć marszu. Prawdopodobnie będą próbowali to zrobić i wtedy może dojść do jakichś zamieszek. Natomiast nasz kolega, którego poznaliśmy przed chwilą, mnie delikatnie przestraszył i powiedział: wiesz, to nie jest Wenezuela, to są Chiny i tutaj jest, znaczy Chiny w sensie kulturowo. I to jest dobrze zorganizowany system i prawdopodobnie w tym tłumie jest kilkaset osób, które są z tajnej policji i się przyglądają ludziom, którzy tu protestują. Musisz się z tym liczyć, a jak nie macie paszportów przy sobie, to mogą was zamknąć tam do 48 godzin. No ale cóż, liczymy na farta, myślimy, że się raczej nic takiego nie wydarzy. Idziemy przejść teraz troszeczkę bliżej, tam skąd mówią ci ludzie. I ciekawostka taka, jakie zauważyłem, podobieństwo do tego, co jest w Wenezueli i co jest w Rosji. W Wenezueli są kolektywos, którzy biją ludzi, w Rosji, to znaczy na Ukrainie, jak były protesty, były tituszki, w Rosji też są tituszki, które biją ludzi. I tu też oczywiście władza prochińska musi mieć jakieś bojówki, niby policję, która też bije ludzi. No tak starają się przestraszyć, zastraszyć ludzi i powodować, żeby się bali wychodzić na protesty, ale to nie działa, bo jak widać wychodzą dość licznie. Chociaż z tego co wiem, boją się i te protesty są mniej liczne niż były wcześniej. Ludzie mają standardowo zasłonięte twarze i trochę nie chcę ich tak centralnie nagrywać, dlatego że oni właśnie dlatego mają te twarze zasłonięte, żeby nie było ich widać. Ale no tam pewnie się parę osób w kadr złapie, mam nadzieję, że na podstawie oczu ich tu nikt nie rozpozna z tych, co mieliby ich rozpoznać teoretycznie. 跟住我就要同鄧炳強講啦，PK 黨講。
佢話想佢落，我就想同翻佢哋講，年輕人原來做好多壞事，違反警例，唔攞委任證出嚟，警察、PK 等先係懼怕正義，係咪？繼續要打場仗，保護年輕人，和理非行前一步。今時今日，佢哋講呢啲嘢係有代價 Potęga Chin stoi nad tym malutkim półwyspem, nad wyspą Hongkong. I to jest trochę przerażające. No bo Chińczykom to nikt już nie podskoczy, nawet Stany. Największa potęga, no obok Stanów. Militarnie może nie taka jak Stany, ale gospodarczo tak. I jej dzień kładzie się na Hongkong gęsto. Mimo tego, że miasto nie zgodziło się na to, żeby iść, to jednak wygląda na to, że protestujący będą uczestniczyć w marszu, że będą marszować. No i zobaczymy, chyba przejdziemy się z nimi, chociaż może nie wyszło najrozsądniejszą rzeczą do zrobienia. Ale spoko. People of Hong Kong, I am from the United States of America. I stand with Hong Kong. The American people stand with Hong Kong. My friends, the entire world is supporting your struggle. Are you ready to die for freedom? God bless you all. Thank you from Hong Kong. We're beyond grateful that we have Americans from the other end of the world that came all the way to Hong Kong to support us. Thank you. Thank you, America. Abbiamo statunitense hablando che somos con ustedes y que Estados Unidos son con ustedes y todo. Eso podría pasar en Venezuela. ¿Por qué? Porque pondría en riesgo su vida, o sea, no es imposible. Porque yo creo que porque Venezuela es demasiado cerca de Estados Unidos y tiene historia y más problemas que Hong Kong. Sí. Creo que ellos aquí están idealizando. 唔緊要嘅咁多位朋友，因為咧我哋有記者朋友啦，同埋我哋大會咧亦都係糾察咧。立即落實雙普選，立即落實雙普選。 Internet zresztą za bardzo nie działa, niby jest sygnał, nie wiadomo czy dlatego, że zagłuszają, czy po prostu jest za dużo ludzi tutaj. 我哋係中環呢度係有一個流水式嘅集會，可以繼續咧係入嚟遮打道呢一度參與，就唔好留喺外圍啦。係會點算遮打道同埋遮打花園範圍內面經過嘅人流嘅。而家喺遮打道嘅朋友可以有秩序地慢慢咁樣向金鐘站方向。天下制裁咧，咁其實2020年咧，咁我哋有幾個國家咧係值得大家去注意嘅。 包括台灣，台灣陸委會咧喺幾付諸實行，變成一個確實可以制裁嘅計劃。但係同一時間，我希望都睇就住今次呢一個嘅集會，我哋係唔能夠咧係真係支撐呢場運動國際社會咧。To jest niesamowite, jak ten protest jest zorganizowany względem tego, jak na przykład Latynosi w Wenezueli protestują, gdzie jest dużo ognia. Tutaj jest porządek, nie blokują miasta, idą w jedną stronę. I później wracają. Właśnie chyba teraz zaczynają wracać. Wracają i idą sobie później tutaj. To jest tylko część tego protestu, wszystkiego nie widać. Tam, z tamtej strony jest o wiele więcej ludzi i tam jest cała scena, ale nie chcemy tam się pchać. Najlepsze jest to, że nic z tego nie rozumiemy, więc nie wiemy w ogóle co się tu dzieje i co ci ludzie mówią. Mogą na przykład powiedzieć, że ewakuujemy się, bo tam bojówki jadą, policja jedzie, chińska czy cokolwiek. Ale no nie, no ale jak obserwujemy ludzi, to zaczęli się tak jakby troszeczkę szybciej przemieszczać i ci krzyczą, no ale to chyba raczej nic się nie dzieje. Ale nic nie rozumieć będąc na proteście tego typu, śmieszne, śmieszne. Mau
我哋唔需要咁樣做，我哋唔需要咁樣做。Entiendes algo? 我哋終止解散集會，我哋做解散，我哋而家就向東面去金鐘站方向和平咁解散。各位，我哋而家和平咁樣去金鐘站方向解散 ，OK？ 嗱，你聽到我講嘢啦，我而家宣布終止集會。 Podeszła przed chwilą kobieta i powiedziała, żebym nie nagrywał, bo jakiś koleś podszedł do tego, kto przemawia, ktoś z policji do nich podszedł i zaczęli się z nimi kłócić i ogólnie nagrywanie może być dla nas niebezpieczne. Także spadamy. Wraz z innymi ludźmi. 好 OK 嘅，大家 OK， 錄音唔好咁樣。 所有早餐而家到台後，一齊協助所有集會人士離開。好，唔需要 OK， 你咪交俾我，交俾我。早餐而家去到。請大家停一停，請大家停一停。請大家冷靜。請大家冷靜。各位，我宣布終止呢個集會，請大家和平離開。我係主辦方。 我哋唔好。 Policjat. 應該要求解散同埋終止，請各位和平離開各個港鐵站方向離開，請各位盡快向家安靜和平地。請各位小心。慢慢喎，唔急啊！停啊！停啲嚟，停啲嚟，停啲嚟，停啲嚟。 No klepie gazem, klepie. Śmierci. Klepie gazem. Z Wenezueli to znam. Niestety zgubiłem Ignalin. No takie natężenie problemów się zgrało. Nie wiem niestety gdzie jest Ignalin, mam nadzieję, że się znajdziemy. Co gorsze, ona nie ma kasy, ale zobaczę, poszukam jej na zewnątrz, bo z tego co widzę tutaj jej nie ma. Idę na zewnątrz. Czyli wracam do gazu, no ale cóż. O! Tam bojówka weszła, widzicie? I jedą tutaj. Nawet nie wiecie, jakie jest moje szczęście, gdy idę dalej, a okazuje się, że po prostu schodzę do metra, bo już myślałem, że wszystkie wyjścia będą zastawione czy coś, ale ta Riot Police była naprawdę, no, leciała tak na starcie raczej. Okej, jeszcze bilety trzeba kupić. Fuck. 香港方向，靠左，然后继续在公主道上行驶，前往红磡方向。前往香港方向使用前方右侧2条车道。 Wyjechaliśmy stamtąd i jedziemy teraz Uberkiem na górę Victoria Peak. Poza centrum, tak naprawdę w Hongkongu toczy się zwykłe życie, zobaczcie zresztą sami. Przez pomyłkę wróciliśmy do miejsca, gdzie były te protesty i skąd pojechaliśmy i chcemy jechać do tego Victoria Peak, ale jest zamknięta droga całkowicie.
you come from? Poland and Venezuela. Netherlands? Poland. Poland. Yeah. Yes. The capital is Warsaw. Warsaw, exactly. Yeah. You are from Hong Kong? Yeah. Nice. You know the situation in Hong Kong, you know? Hong Kong is undergo a difficult situation, you know? Yes, the protest. Yeah. Yeah. The demonstration and march. Yeah, they were. We saw them today. Just happened. Just finished. Yes. But no police in the street anymore. Go away.